Berlina i jeśli mamy trochę więcej czasu niż na taki zwykły spacer po centrum, to powinniśmy również zobaczyć jedno z berlińskich muzeów. One się oczywiście znajdują w samym sercu miasta, no ale wiadomo, że na zwiedzanie każdego z tych obiektów trzeba będzie trochę czasu poświęcić. Jesteśmy teraz na wyspie muzeów. To jest takie szczególne miejsce, wpisane na listę UNESCO, zwane czasami pruskim Akropolem. Tutaj znajdują się najważniejsze berlińskie placówki muzealne. Jest ich 5, chociaż istnieje taki plan przebudowy całego tego miejsca, żeby zmienić je w jedno wielkie muzeum, w jedną wielką placówkę, gdzie można będzie zobaczyć wszystkie zbiory historyczne, zbiory malarstwa, zbiory sztuki dawnej, zbiory sztuki współczesnej, a także to, co Niemcy przywieźli tutaj z wykopalisk. My, ponieważ trochę czas nas goni, zdecydowaliśmy się na obejrzenie jednej z tych placówek i wybraliśmy sobie Muzeum Pergamońskie, do którego teraz zapraszamy. Znajdujemy się już w środku Muzeum Pergamońskiego, przed jednym z najsłynniejszych zabytków, jaki można tutaj obejrzeć, czyli przed bramą Isztar. To jest babilońska brama zbudowana przez króla Nabuchodonozora II, króla, który uczynił z Babilonii supermocarstwo. Brama została poświęcona bóstwom m.in. Isztar i Mardukowi. Te bóstwa są tutaj wyobrażone pod postacią zwierząt, możemy je rozpoznać po tych właśnie sylwetkach, które znajdują się na bramie. Sama brama to tak naprawdę jest przedbramie, ponieważ archeolodzy pruscy, którzy pracowali na początku XX wieku w Iraku, wiedzieli, że nie da się odtworzyć tego w pełni, ponieważ budynek muzeum na to nie pozwala, jest za mały. Dlatego zdecydowano się na odbudowanie jedynie przedniej części bramy i właśnie ją możemy tutaj podziwiać. Brama naprawdę prezentuje się okazale. Kawał kapitalnej roboty, jakiej dokonali właśnie dawni badacze, a co z królem Nabuchodonozorem, to skończył dużo gorzej. Jak możemy przeczytać w Biblii, w księdze Daniela, król Nabuchodonozor został wypędzony ze swojego państwa, dokonał żywota gdzieś na pustkowiu, żyjąc jak zwierzę. Kolejna sala Muzeum Pergamońskiego i kolejna epoka. Za nami brama Agory przywieziona z Miletu, czyli z miasta położonego na zachodnim wybrzeżu Turcji. Brama ta służyła takim celom zupełnie przyziemnym. Tam w inskrypcjach, które się zachowały, które odkryli berlińscy archeolodzy, możemy przeczytać, że znajdowały się tam kramy, tam handlowano. To było miasto, które w tym czasie bardzo dobrze się rozwijało. I właśnie z tego okresu pochodzi ów zabytek. Niżej możemy zobaczyć mozaikę również pochodzącą z tamtego miasta, przedstawiającą Orfeusza dającego koncert zwierzętom. Pierwsze piętro Muzeum Pergamońskiego to zbiory sztuki osmańskiej. Za mną najważniejszy zabytek, fasada pałacu Szatta. To był pałac kalifa, którego budowy nigdy nie ukończono, ponieważ kalif został zamordowany. I ten pałac niszczą sobie po prostu gdzieś pośrodku pustyni na terenie obecnej Jordanii. Ponieważ stosunki pomiędzy Imperium Osmańskim a Niemcami były wówczas bardzo dobre, to całą tą fasadę podarowano cesarzowi w prezencie. Ona po prostu została przywieziona do Niemiec, ponieważ sułtan, kiedy usłyszał propozycję od niemieckich archeologów, że cesarz chce nabyć ten pałac, zwyczajnie oddał ją Niemcom za darmo. I dzięki temu możemy ją tutaj w Muzeum Pergamońskim podziwiać. Ostatnią dużą rekonstrukcją złożoną z oryginalnych elementów w Muzeum Pergamońskim jest to, co przywieziono z wykopalisk obecnie syryjskiego miasta Samal. To jest też miasto ze starożytności, z okresu wpływów mezopotamskich. Możemy właśnie zobaczyć płaskorzeźbę Włoch, możemy zobaczyć postacie bóstw, możemy zobaczyć też mniejsze wykopaliska. I jeżeli chodzi o Muzeum Pergamońskie, o te duże rekonstrukcje, to jest w zasadzie tyle. Niestety nie możemy obejrzeć najsłynniejszego ołtarza pergamońskiego z tej racji, że nie są budowane rekonstrukcje, jest malawiane. Będzie to można zrobić dopiero za 5 lat. Poza tym w muzeum jest jeszcze kilka sal, ale wszystkich
pokazać, warto przyjechać i obejrzeć po prostu samemu. I to by było na tyle. Czy zatem Muzeum Pergamońskie bez ołtarza pergamońskiego jest warte obejrzenia? Naszym zdaniem jak najbardziej. A waszym? Jeżeli byliście w Berlinie i trafiliście na Wyspę Muzeów, to podzielcie się swoją opinią w komentarzach, dajcie nam suba i do zobaczenia w następnym odcinku Lotra.